name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Jeśli kojarzycie ten utwór, no to piona, bo dzisiejszy film właśnie w tym klimacie. Kurczę, specjalów w cudzysłowie nie robię za bardzo, ale akurat ten test wypada mniej więcej na 250 000 subskrypcji, 250 000, dziękuję bardzo. Maszyna wykwintna, nietuzinkowa. Panie, na widok tego samochodu spoci się nie jeden alfista, ale też po prostu entuzjasta motoryzacji, takiej prawdziwej, bo to prawdziwa i oryginalna Alfa Romeo 156 GTA. Cuore Sportivo pełną gębą. Tak naprawdę to sam jestem w szoku, jaki samochód dziś Wam prezentuję. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę Wam o niej poopowiadam. No myślę, że zmierzymy ją raceboxem i skoczymy na próbę autostradową. Jest to oczywiście topowa Alfa Romeo 156. Jeśli ktoś jest mniej wdrążony w temat, to powiem tak. Ferrari Testarossa, na 100% kojarzycie ten samochód. Wyprodukowano ich mniej więcej 10 000 sztuk. A jeśli chodzi o 156 GTA, to niecałe 5 000 sztuk. I to wliczając już wersję nadwozia sedan oraz kombi. Także można powiedzieć, że 2 razy bardziej prawdopodobne jest to, że na drodze miniemy się z Ferrari Testarossą niż ze 156 GTA. Znalazłem informację, iż w Polsce 156 GTA sprzedało się zaledwie 37 sztuk. Też wliczając w to już kombiaki oraz sedany. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, o matko święta, piękny samochód, naprawdę piękny samochód. Każdy z nas wie, jak wygląda Alfa 156. Myślę, że zgrabny, przesympatyczny wizualnie samochodzik, ale jeśli mowa o wersji GTA, no to proszę bardzo, mamy tutaj inny zderzak z tyłu. No tak od tylca sobie zaczniemy. 2 prawdziwe końcówki układu wydechowego. Ten samochód ślicznie brzmi, hashtag Busso przecież. Mamy normalnie taki funkcjonalny spoiler. Zobaczcie, pod jakim kątem on jest. Normalnie dociska nam tutaj on samochód. Na pewno widzieliście 156 z takim spoilerem z tyłu a la Supra. I zobaczcie, GTA wersja oryginalnie nie ma tutaj czegoś takiego. Spoiler jest w takiej formie. No i dumny tutaj emblemat GTA. Wiecie co, tak sobie zajrzałem, włożyłem tutaj paluchy i kurczę, to są prawdziwe wyloty powietrza. Wydaje mi się, że są one po to, by po prostu pod zderzakiem nie zbierało się powietrze i niepotrzebnie kumulowało. Wiem, że hondziarze często, no jak się ścigają na przykład na ćwierć mili, no to wiercą właśnie w tylnych zderzakach normalnie otwory, by powietrze mogło wylatywać. Poważnie i to bez żadnej szydery. No tutaj mamy coś podobnego, tylko bardziej dyskretnego oryginalnie. No to jak zderzak z tyłu, to również progi zostały zmienione. Zobaczcie, tutaj taki też wylot powietrza i to też nie jest żaden fake. Zobaczcie, no tutaj takiej dokładeczki brakuje, coś takiego. Ten samochód został ściągnięty z Japonii, ma lekko ponad 60 000 kilometrów, no i właściciel, mój kolega, z którego serdecznie pozdrawiamy, szuka właśnie tych dokładek, tych zaślepek raczej. Jeśli macie na sprzedaż takie zaślepki w kolorze, petrolhead_1@gmail.com piszcie. Przedni zderzak również bardzo różni się od tego normalnego w 156. No i jeśli mowa o wlotach powietrza, proszę, tutaj takie siatki, wszystkie te wloty są prawdziwe. Scudetto również, bo tak ten grill się nazywa w Alfach. Tutaj też prawda i szczerość. Jezus Maria, mamy tutaj też troszkę takie ciemniejsze reflektory i są one oryginalnie. Mimo iż w zderzaku znajdziemy spryskiwacze, to nie są to żadne ksenony. I teraz sam nie wiem, czy bardziej wisienką na torcie są tutaj felgi, czy po prostu poszerzenie nadwozia. Zobaczcie, błotniki. Tak, tutaj wystające. Wiecie, tak jak Audi ma swoją A4, S4 i RS4, no to RS4 jest poszerzona. Tak jest też w Alfie Romeo. Proszę bardzo. Tak, proszę, kurczę, agresja trochę, ale wciąż z taką kulturą i gracją. W końcu to Alfa, felgi, telefony, też takie charakterystyczne dla Alf, znaczy telefony. W Porszakach to się nazywa telefony, bo w 944 chyba występowały też takie felgi. Rozmiar opon 225×45, felga 17-calowa. Nie jest to jakiś wielki samochód, także 17-calowe felgi siadają tutaj tak w sam raz, myślę. Ładny samochód. Już nawet nie piszcie, że Passat B5, przecież tam coś. Jeśli chodzi o zmiany w zawieszeniu, no to w GTA mamy grubsze stabilizatory, inne zwrotnice, inne oczywiście amortyzatory oraz sprężyny. Hamulce, bodajże zacisk 4-tłoczek, wielkość tarczy 305 mm. Jednak to było tak, że Włosi uznali, iż jest to troszkę za mały hamulec, no i w późniejszym roczniku już występowała chyba 330 tarcza. Aha, jeszcze jedna sprawa, bo zapomniałem, reflektory, jak tutaj widzicie, są takie mniejsze, w polifcie są troszeczkę większe. Polift generalnie, no według mnie trochę gorzej wygląda
wygląda. Jest to taki jakby międzylift po prostu. Przedliftowa japa, ale wewnątrz, no to już poliftowa kierownica. Tutaj proszę bardzo, komputer pokładowy u góry z ekranikiem. W ogóle te klamy to też jest normalnie jakiś stop, w ogóle się to nie rusza. Piękna sprawa, zajrzymy sobie do bagażnika, takie nacięgna trochę JDM. Bagażnik nie jest aż tak duży, ale też nie jest jakiś taki mały, 378 litrów pojemność. No widzicie, to jakieś kartony jeszcze po często, auto po dużym serwisie. Co ciekawe, w Classic remizę, jakieś rozrządy i tak dalej. No taka grubsza trochę impreza. Otwór załadunkowy w zasadzie jest ok, może troszeczkę wysoko próg, kształty troszkę jest nieregularnych kształtów, ale no włoska robota. Jezu, w 156 GTA będziemy bagażnik oglądać, drzwi z tyłu, proszę bardzo, tutaj jest klamka. Alfa Romeo bardzo dumna było z tych właśnie klamek w 156 lub też w 147, 147 też tak miała. I boczek, choć jest nawet ciekawy i przyjemny w dotyku, zobaczcie, to jest taka specyficzna faktura, no to jest twardy. Tutaj podłokietnik też jest twardy, nie mamy tutaj schowka, tutaj jest skórka i tutaj jest bardzo miękko. Zobaczcie w ogóle na te przyszycie, no taki hashtag Maserati, hashtag Ferrari. Przede wszystkim coś tam jest tutaj wspólnego z Ferrari. Ale kanapidło, no już tutaj wchodził nie będę, ale kanapa jest miękka, dość wygodna. Taki kawał kanapidła, no patrzcie na to siedzisko. Cichociemny emblemat Alfa Romeo, tutaj GTA na dywanikach i foteliska sportowe, półkubełki. Przejdziemy do przodu. Tak otwieram drzwi, ja jeszcze nie pokazałem wam lusterek, jak tutaj wyglądają fajnie lusterka. Tutaj twardo, choć jak mówiłem, nawet przyjemne w dotyku. No tutaj twardo, tu już mogłoby być troszeczkę jednak miękko. Tu twardo, ale wnęka jest jakiś materiał nawet. Tutaj jest miękko. O, i tutaj jest naprawdę pełno gąbeczki pod tym. Przyciski też takie plastikowe, trochę ordynarne. Nie jestem pewny, czy w Lanciach podobnych nie ma. Możecie napisać w komentarzu. Audio Bose. Czytam Bose, zawsze mnie poprawiacie, a ja zawsze zapominam. I fotele z przodu, też takie można powiedzieć foteliska. Naprawdę foteliska okazałe, sportowe. Pięknie zarysowane. Piękny w ogóle projekt jest tego fotela, chociaż są one bardzo narażone na wycieranie się właśnie w tych miejscach. Wiem, że w Scirocco Volkswagenach też jest podobnie i też ten fragment się wyciera, ale to można u jakiegoś detailera sobie ogarnąć. Tutaj proszę, te klepańsko. Tu środkowy fragment. Tutaj proszę, to się też reguluje. Włosi postanowili, że tutaj zrobią przycisk od podgrzewania fotela. Jak jest włączone podgrzewanie fotela, to świeci się ta dioda. Mogło to wyglądać tak, że Antonio! O nie, zapomnieliśmy, ale Antonio, mam pewien pomysł. Zróbmy to tak i będzie ok. Wsiadamy. I widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo, panie drogi. No nie mamy tutaj żadnych czujników parkowania i tak dalej. To właściciel mówi, że to taka włoska lafirynda jakby, ale z całą sympatią do tego samochodu. Kierownica już multifunkcyjna. W przedlifcie nie było multifunkcyjnych kierownic. No i tutaj proszę, bardzo ładnie ona wygląda. Bicepsiki, no dosłownie takie pierwszy dzień na siłowni. Jakby ktoś poszedł pierwszy dzień na siłowni, zrobił trening. W tych kierownicach strasznie wycierają się przyciski, także jak na standardy alfowskie. Jest to wręcz niewiarygodne, że tak one się tutaj zachowały. Liczniki w takich tubach, też to jest charakterystyczne dla Alf. Prędkością do 300 km na godzinę. Emblemat Alfy. Obrotomierz też bardzo ładnie, ale nie opłaca się tego samochodu kręcić do 7000, tak do 6300 jest wystarczająco. Giri, proszę. Tutaj też takie liczniczki, benzina, o, zegarek, i tutaj Aqua. Radyjko spokojnie, już jest zamówione. No było tutaj jakieś japońskie, wiecie, to trzeba było wyrzucić od razu. Też zwraca na siebie uwagę to, że wystaje. Też włoska robota, no w 156 i 147. Niestety po latach jest to normalne, nawet w bezwypadkowym samochodzie. Okrągłe wloty powietrza po bokach, no i tutaj w ten sposób to wygląda. Taki oto ekranik, ale nie wiem, czy coś będzie tutaj widać. Nie, no widać. O, proszę bardzo, komputer pokładowy. Tutaj jeszcze mamy też takie menu całe. Tutaj tymi przyciskami się to obsługuje. Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Jakbyście mieli jakiś patent na ten element, który po prostu po latach się strasznie klei. Czy to czymś ściągnąć, czy to trzeba wymienić. Tak samo tutaj, kieptacka. Jeśli macie, możecie się odzywać, trzeba dokupić, uzupełnić. Gałęzjusz tradycyjny, skórka. Zobaczcie, jak jakiś kurcze, jak kurteczka
skok jest tutaj dość krótki, fajnie ta skrzynia całkiem chodzi. Były tutaj też w opcji półautomaty Cele Speed, a ja półautomatów tak średnio, żebym polecał. ASR. No tutaj wszystko wiadomo, na monety, na myjnie, ręczny, normalny, analogowy, tradycyjny, też tutaj to zapięcie. Podłokietnika nie ma, to wersja GTA, po co nam tu podłokietnik? No nawet nawiewy z tyłu, no już do tyłu, szczerze, to już nie chciałem się tutaj wciskać, mało jest miejsca, mamy tu podłokietnik. Dobra chłopie, próba autostradowa czeka, jeszcze tutaj piękny, cały flokowany jest schowek, a deska rozdzielcza jest cała miękka. No tutaj dopiero zaczyna się twardo. Co ciekawe, na wertepach praktycznie nic tutaj się nie odzywa. Ogólnie jak jeździmy spokojnie, zgaszę i zajrzymy pod maskę. Jak się spokojnie jeździ tym samochodem, to jest tak nawet przyjemnie, cichutko, można się zrelaksować. Boże święty, tak tutaj wygląda silnik 3.2 V6 GTA, oznaczenie Busso. Jest to, proszę Państwa, legendarny silnik i chyba najmocniejsza i największa odmiana właśnie V6 typu Busso w Alfach. Zobaczcie, jak to wszystko ślicznie wygląda. Jest to chyba najpiękniejszy silnik, jaki widziałem. Już kiedyś 166 była na kanale, ale 3.0. Ten silnik produkowany był przez Alfę jakoś 4 lata, do 2005 roku, chociaż go montowano też do 2007, bo jeszcze no, wyprodukowano po prostu większą taką partię. No i montowano przez 2 lata jeszcze z gotowców. Gotowcy po prostu. Historia tego silnika, no to lata 70. już nawet. Giuseppe Busso zapoczątkował po prostu tą rodzinę silników. Były one modyfikowane, upgrade'owane jakby, ale niestety normy spalin, ja pierniczy, wykończyły te silniki. Znaczy wykończyły, musiały zostać one po prostu wycofane. Ciekawostką jest to, iż kilka dni po zakończeniu montowania Busso do Alfa Romeo nowych, pan Giuseppe Busso zmarł. Ciężko powiedzieć, czy jest to zbieg okoliczności, czy po prostu no tak to przeżył, no bo jednak przy tych silnikach był no, dziesiątki lat. Ślicznie to wszystko wygląda. Oczywiście wtrysk pośredni, wolno ssak. Moc 250 koni mechanicznych, moment obrotowy 300 Nm, ale zapewniam Was, że osiągi są tutaj naprawdę dobre. O dziwo ma bardzo mocny dół ten silnik. Maszyna w tej konfiguracji waży 1485 kg według ADAC. Mamy tu oczywiście napęd na przód. Ciężko mi powiedzieć, czy jest tutaj szpera, czy nie, Q2, czy była może montowana oryginalnie. Możecie też mnie uzupełnić w komentarzu z tym tematem, ale mamy bardzo fajne, nowe opony. Także klei się maszyna. Według deklaracji producenta 0-100 powinniśmy zrobić tutaj w 6,3 sekundy. Co było w tamtym czasie też takiego szalonego i dziwnego? Passat na przykład B5 W8. Mimo W8 pod maską, trochę mocniejszej, no to był cięższy, ale miał napęd na wszystkie koła, jednak 0-100 robił gorsze. Mercedes W220 S500, nie wiem czy 6.3 do setki zrobi. No i co, prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Nie wiem, czy tutaj jest kagańczyk. Myślę, że to zweryfikujemy. No to co? Szybki soundcheck, bo grzechem byłoby go nie zrobić w tym przypadku i przenosimy się pod autostradę. No dobra, to palimy bestię. No kurcze pieczone. Powiem Wam, ten silnik, 6-cylindrówka, która nie brzmi jak inne 6-cylindrówki. Sam nie wiem, może troszkę tak, może trochę bardziej jak V12. Cholera wie, ale jest to z pewnością wyjątkowy dźwięk. Jaki cały ten samochód po prostu, no. Dobra, lecimy. Zamykamy okno. Może zużycie paliwa sobie wykasujemy. A kurczę, został wycofany ten samochód, ten silnik właściwie ze względu na normy emisji. No to sprawdźmy.
Szczerze, jak tym samochodem jedzie się spokojnie po krajówkach, można zejść nawet poniżej 9 litrów na 100 km. Jeżdżąc sobie jak luźny Ryszard, tak wieczorem sobie trochę rozjeździłem ten samochód, to takie 11,5. Dobra, wszystko jest powłączane, wszystko działa, bo to ważna próba autostradowa. Dobra. To 200 od razu. Jest boczny wiatr. Weź tą 5 i 6, to nie chcę tak szarpać. No i dobra, z bocznym wiatrem mamy tutaj, proszę Państwa, 18,3 100-200. Mniej więcej równo było. Pamiętam 166, 220-konna z Busso w manualu robiła 100-200 mniej więcej 20 sekund, ale o dziwo była lżejsza niż taka 156 GTA. No i dobra, damy tutaj 5. Kurczę, w tą stronę jest boczny wiatr, w drugą by było z wiatrem, ale kurczę, jest ruch. No i dobra, musimy hamować. 235 już było. No do cholery, mistrz lewego pasa musiał akurat jechać. Może by 200-250 je zmierzyło. Ale tutaj kontrolę. No nic, spróbujemy na odcinku specjalnym. Jeśli chodzi o prędkości obrotowe, trudno, chyba zmierzymy sobie w drugą stronę. Teraz nie. Czekajcie, ile było? 236 póki co. 18,8 średnie zużycie. Ciekawe. 19,1. Szczerze, odświeżanie ten komputer ma troszkę wolne. Już z 6 biegu pojedziemy. No, tu jest mały ruch. Oby nikt się nie chciał wyprzedzać, a akurat tam ciężarówka jest. No, nie. Dobra, 240 muszę tu odpuścić, bo wyprzedzanie niestety. Do cholery, 250 by tutaj było. Nie, niestety. Zjazd na Szmuln. Mijamy. Policja stoi. No, my niczego się nie boimy, autostrada bez ograniczenia. Tu będzie tak z górki, może trzaśniemy, ale usypi się Alka. Na razie na 5 biegu, ale nie cisnę do dechy. No teraz już decha. I 6. No nie, no żeby te 250 chociaż było. Dobra, i tutaj wiatrzysko boczne nam nie pomaga. 248 km na godzinę według GPS-u. Ja pierniczę. Średnie zużycie paliwa 22,7, ale zaraz będę zwalniał, a to będzie wzrastać. To takie sprzed kilometra, sprzed 2 kilometrów dopiero jakoś tak odświeża, to jest mega ciekawe. No dobra, tutaj już nic nie wykombinujemy. Prędkości obrotowe sobie sprawdzimy. 6 bieg. Ole, piękna ta próba autostradowa, kurcze pieczone. 140 km na godzinę według prędkościomierza, no to mamy 3498 obrotów. 120, no to będzie 2000, no 800, nie, 902. No już powiem wam, przy 100 tak nawet cichutko w tym samochodzie. Jest to nawet dobrze wyciszony samochód, nawet dobrze, jak na 23-letni wozik. Wydech tutaj słychać, jakby tutaj był spokojniejszy silnik, że tak to ujmę, to by było naprawdę rozsądnie. Dobra, setka, lecimy. 2432, no
Dobra, do zawrotki. Soundcheck będzie fajny. Ej, ale to zużycie paliwa spadło tutaj do 19,7, jak teraz zwolniłem. Przez normę spalin, kurczę, emisję spalin wycofane, no to ci pic na wodę. Czy to, kurczę, byle 2-litrowa benzyna teraz pali 20 litrów na próbie autostradowej, taka nowoczesna. Moje BMW 30, A45S paliło 30. Dobra, otwieramy okno, damy sobie 2. Auto jest bardzo bezpośrednie. No kurcze pieczone, Cuore Sportivo La Firindo. I tutaj no kontrola trakcji tutaj działa praktycznie niezauważalnie, o dziwo. Większość nowych samochodów ma tak, iż po prostu nam się ona bezczelnie wtrynia w paradę, a tutaj jest znacznie fajniej. Auto jest dość sztywne, ale no tak troszeczkę może chodzi nam na oponkach. Co ciekawe, 1,5 obrotu mamy tutaj od lewej do prawej strony, jak skręcimy, chociaż promień zawracania nie jest w tym przypadku jakiś nadzwyczajnie irrewelacyjny, ale przecież nie o to w tym chodzi. No panie, kurczę, gdzie? 156 GTA i byśmy marudzili, kurczę, z tym parkowaniem tak tutaj. No i dobra, ja nie wiem, czy coś tutaj jeszcze sobie zrobimy. Ja bym dziabnął jeszcze raz 100-200. Chociaż kurczę, też tutaj jest boczny wiatr. Cholera wie. Nie, wiecie co? Nie ma sensu. Niestety, jest troszkę za duży ruch już w stronę Polski. 248 km na godzinę z bocznym wiatrem. Gdyby nie było bocznego wiatru, myślę, że te 256, coś takiego byłoby tutaj do osiągnięcia, ale przede wszystkim musiałby być mniejszy ruch. No nic, 0-100 zmierzone, 100-200 zmierzone. Co do tego 0-100, szczerze, jakbyśmy trafili na jakąś Hondę Type R na mniej lepkich oponach, to jeszcze taką Alfą, na takim Michelin jak dzisiaj ciśniemy, moglibyśmy się próbować. Pamiętam kiedyś Meganką RS, tą najnowszą, próbowałem 0-100 zrobić. Kurczę, opony nie kleiły. Naprawdę ciężko mi było barierę 7 sekund nawet złamać. Wiecie jak to jest z trakcją, no. Wiecie jak to jest. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek, ta próba autosterowa, ten wspaniały samochód, się wszystko podobało. Był to cudowny pakiet petrolheadowy, także pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.